No, siemandero mordeczki, moje kochane, z tej strony Borsuk, a to jest kolejny odcinek 7 Days to Die, ale słuchajcie, dzisiaj jest trochę inny odcinek, ponieważ postanowiłem tutaj w odpowiedzi na komentarz jednego z subskrybentów, subskrybent Xavery Good, no, stestować, czy to rzeczywiście się tutaj nadaje. Xavery pisze, słuchajcie, chciałbym, abyś powtórzył odcinek, kiedyś nagrałeś, czy uda się schować przed hordą. Jest taki odcinek u mnie na kanale i próbowaliśmy to chyba na Alfie 18, kilka różnych sposobów. Zobaczcie sobie odcinek i sami stwierdźcie, czy rzeczywiście macie może jakiś inny pomysł na ucieknięcie przed hordą, bo ja tam kilka sposobów różnych próbowałem, no wyszło jak wyszło. Nie będę wam spoilerować, kto nie widział. Schować przed hordą, ponieważ mam super pomysł, a dokładnie jeśli będziesz u tradera, ja sprawdzałem na Hue i jeśli staniesz maksymalnie na krawędzi muru o 22 nie teleportuje cię na zewnątrz, a te mury u tradera są niezniszczalne, to niby, że możesz całą hordę przesiedzieć w wysokim i niezniszczalnym miejscu. Proszę, Borsuk, nagraj jakiś odcinek z live hacków 7 Days to Die i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, live hacki też coś zrobimy. Myślałem nad tym, muszę sobie wymyślać jakieś wszystko napisać, jakiś skrypcik, to zrobimy znowu takie podobne wideo, jak to, co zrobiłem ostatnio 7 Days to Die, wszystkie nowości w pigułce. Ja, słuchajcie, nagrywałem ostatni odcinek, jak nagrać stare alfy i po tym wszystkim zauważyłem, że pomimo, że mi pokazuje w tej chwili, że mam zaznaczony język polski, nie wiem, o co chodzi, ale nie mam języka polskiego i mam, słuchajcie, zonka, wszystko mam po angielsku, także trochę dziwne. Będę musiał sobie prawdopodobnie, słuchajcie, przeinstalować całą po prostu grę. Całą grę sobie jakoś przeinstalować albo skorzystać z mojego starego backupu. Mam taki backup, więc mam nadzieję, że będę mógł z niego po prostu skorzystać. Okej, więc jeżeli u Hue byśmy mieli to robić, to musielibyśmy stać gdzieś, rozumiem, tutaj. Ja sobie uruchomię God Moda, pozwolę sobie skorzystać z God Moda. No, kraniec muru jest tutaj, czyli stalibyśmy dosłownie tutaj, ok? Przerzućmy sobie teraz czas do 10 i zobaczmy, co się stanie. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Czy to się w ogóle uda? Nie. Widzisz? Poczekaj, przerzucimy czas z powrotem. Poczekaj, cofnę się. Gdzie tu jeszcze mógłbym stanąć? No tu widzę ewentualne jakieś miejsce. Maksymalnie jestem w rogu. Już bardziej w rogu się nie da być, gdzie jestem. Robimy. Wywali czy nie wywali? Wywali. Dobra, spróbujemy jeszcze jeden. Być może, że nie w tym rogu staje, co trzeba. Upsi dupsi. Dobra, stańmy sobie na tym rogu. Zmieńmy ten czas. Swoją drogą, nie wiem, czy jest... Czekaj, myślałem, że się udało. Nie da rady. Nie da rady, kochani, tego zrobić. Jeszcze zróbmy, jakbyśmy mieli stanąć tutaj dosłownie na tym paliku. Dosłownie już na samym końcu. Nie. Teleportuje. I teleportuje tylko kawałeczek, tak jak kiedyś. Po prostu nas delikatnie wywala, nie? I to jest spoko, nie? Ale słuchajcie, przeniósłmy sobie czas, więc tak, no być może, że... Bo czekaj, kiedy on zostawił ten komentarz? Ja zaraz zobaczę. To było pod ostatnim filmem, on sobie tam napisał. Zaraz zobaczymy, kiedy on to zostawił. 2 dni temu. Ja to nagrywam, słuchajcie, 2, nie? Także, nie wiem, to mi się wydaje, że to było jeszcze chyba przed tą najnowszą aktualizacją. Ale dobra, wracając do odcinka, słuchajcie, jest inna opcja ewentualna, którą oglądałem na kanale u Koszus Pancakes. Koszus Pancake, czyli taki pancake, który jest bardzo ostrożny. Ostrożny pancake, nie? Ostrożny placek, tak? I słuchajcie, bardzo fajny odcinek zrobił, ponieważ jak widzicie, niektórzy traderzy, tak jak na przykład Jenny, mają taki kawałeczek muru, który wystaje poza jakby. I tutaj on to wychwycił i tu się okazuje, że można coś z tym zrobić. A co dokładnie, to słuchajcie, coś w stylu lewitującej bazy. Widzicie? Tu mogę postawić klocka. Jakkolwiek by to zabrzmiało. Postawiłem tutaj klocka. I słuchajcie, klocka robimy trochę wyższego, tak? Nie wiem, czy nie za wysokiego zrobiłem tego klocka. I zobacz, co tu się dzieje. Widzisz, co się dzieje? Takie coś się dzieje. Nie?
I jeszcze możemy zrobić tak, co nie? I teraz ja sobie wziąłem trochę materiału specjalnie, żeby po prostu to tutaj dobudować. A swoją drogą, wiecie co, weźcie, poczekajcie chwilę, wezmę sobie to, dobra, sorry, ale na potrzeby tego odcinka nagrywamy, tak? Robimy. I on to zrobił do takiego klimatu tutaj, nie? Dalej za bardzo nie można tego budować, nie? I teraz zobacz, co się stanie, zaraz zobaczmy, czy to runie, bo... Tak, to runie, więc ja to źle zrobiłem. Okej, spokojnie. Wiem, że on to robił i było dobrze. Zaraz sobie wypróbujemy. Bo to on to chyba tak zaczynał. On to chyba zaczynał z tej ścianki tutaj. Widzisz, tu już się nie da. Widzisz, stoi. I teraz tak. Poczekaj, przelicz recalculate stability. Dziwne, bo jak wgrywałem grę, to było normalnie, wgrywało grę bez problemu, nie? Natomiast tutaj jakieś dziwne problemy. Ja chyba z backupu pojadę rzeczywiście, wiecie? Mam backup, bo wiem, że sprawdzałem, więc nie jest źle. Tylko ten backup był robiony tam kilka miesięcy temu, ale tu się nic nie dzieje. Dobrze, więc słuchajcie, mamy taki bloczek, tak? I teraz weźmiemy rzeczywiście sobie, pojedziemy tutaj w dół i przeliczymy tą stabilność. Jeszcze raz. I teraz tak. Nie wiem tylko jednej rzeczy, bo on tłumaczył, że to powinno się zaczynać budować od razu od tego. Od razu od kamienia, żeby nie budować tak, jak ja to właśnie robię. Ale widzę, że jest ok. Więc teoretycznie my stąd już możemy sobie budować dalej. I teraz co on zrobił dalej, słuchajcie? To on zrobił takie... A, tu już jest czerwień. Aha. Tu już to runie. Czekaj, a weźmiemy sobie takie bloki od razu. Gdyby jeszcze raz to tak postawić. Dobra, i teraz jeżeli byśmy chcieli tutaj budować... Nie wiem, czy można jeszcze to wyżej wybudować. Ale wiem, że zaraz wam pokażę, co on dokładnie zrobił, nie? Dobra, zróbmy to... Przeliczmy stabilność, dlatego, że on potrzebuje... Przelicz stabilność, show stability. Jest ok. I teraz zrobimy sobie coś takiego... Bo tak dokładnie on to miał zrobione, nie? Tak, mi się wdał jakiś błąd po wczytaniu, słuchajcie, Alfy 8, nie? Podejrzewam, że tak to wyszło. Przepraszam, właśnie sobie uzmysłowiłem, że nawet nie było dźwięków z gry, nie? Dopiero teraz macie dźwięki z gry. Sorry. Przeliczymy tą stabilność po raz ostatni. Dobra, i spróbujemy zabrać te bloki stąd. Miejmy nadzieję. Nie, jednak to runęło. Ja muszę to zobaczyć jeszcze raz, co on tutaj wymyślił, że to działało, wiecie? Okej, jedziemy jeszcze raz, słuchajcie. On tutaj powiedział jeszcze, że trzeba budować, najlepiej budować z bloków już gotowych, nie? Czyli, on już powiedział, żeby z takich budować i zaczął w ogóle zupełnie inaczej. Zaczął od platesów i raz, dwa i trzy. Czyli nie więcej niż na 3, ale zamiast budować z takiego klocka, to zrobimy rzeczywiście tego plate'a. Daj mi tutaj plate i zrobimy to w ten sposób, że przełożymy, zrobimy advanced rotation, czyli ten, i tak to zrobimy, zobacz. Widzisz? I tak sobie w ten sposób to zbudujemy. Gotowy. I to będzie nasza podstawa w ogóle bazy. I nie możemy wyjechać dalej niż to jakby, nie? I teraz tak, drugie co zrobił, zmienił ten shape i zrobił z powrotem na coś takiego, nie? Ok, i to wybudował troszkę wyższe. To było już troszkę wyższe. Stąd dopiero zaczął jakby budować właściwą bazę. Ale tu jeszcze kawałek do góry pojechał, z tego co pamiętam. No i dobra, i teraz tak, ja się tutaj trochę przyglądam, jak on tutaj zrobił to. On teraz to tak budował stąd. Czyli jak budujecie to blokami gotowcami, nie ma problemu, nie? Zobacz. Będzie to działać. Jest stabilność, wszystko jest ok.
To jest strasznie ciekawe to, co on tutaj w ogóle pokazał, nie? I to musi być, czekaj, chyba 3 bloki do góry. Poczekaj, stanę awatarem. Tak, jeszcze jedno do góry, trzeba będzie wybudować. Dupsi, dupsi. Właśnie dlatego nie lubię budować już gotowcami, blokami, ale można tak też robić. O, i tu już się zaczyna robić żółto, nie? No i tu zrobił sobie dach. Na dachu można śmiało jeszcze dać sobie... Na dachu sobie śmiało jeszcze można dać spajki dla ptaków. I słuchajcie, zaraz będziemy robili, kurde, testy, jak to w ogóle działa, nie? Aż jestem ciekawy. Później wiem, że w późniejszych czasie, też zostawił coś takiego, tylko do tego dobudował jeszcze tutaj ścieżkę zdrowia, żeby zombiaki wchodziły i wybudował takiego, zrobił tutaj sledgehammer i ten sledgehammer ich, człowieku, wypychał do bazy podczas hordy. I oni podczas hordy byli uwięzieni w środku u tradera i nie mogli wyskakiwać, nie? Także w ogóle beka. No i tutaj jeszcze oczywiście on powiedział, że że można sobie wybudować te hacze, nie? No to czekaj, zrobimy ze 2 hacze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hacz. No, weźmiemy sobie taki lepszy, nie? No i gitara. No i załóżmy, że mamy 2 hacze, nie? No i sobie siedzimy, słuchajcie, jesteśmy u tradera, tak? Wchodzimy, no oczywiście po ramkach, wiadomo, później te ramki ze sobą zabieramy, nie? No ale dobra, słuchajcie, przewidźmy, kurde, do tej hordy, bo aż jestem ciekawy. Przewidźmy z powrotem na hordę 7. I zobaczmy, co tu się będzie działo w ogóle. Ja sobie dodatkowo pozwolę wyjść z ciała i zobaczymy, co tu się będzie działo. Słuchajcie. No dobra, przewidźmy jeszcze kawałek ten czas. Nie wiem swoją drogą, czy przyjdą jeszcze raz zombie w ogóle do nas, bo już dzień 7 miałem na tej mapie, więc nie jestem pewien, ale zaraz zobaczymy. Ty biegną! Zobacz, ty! One się w ogóle nami nie interesują, chłopie. Zaraz wypróbujemy kolejne hordy. Zaraz weźmiemy hordę 14. Tylko jakieś spajki rzeczywiście włożę tutaj na ten dach. No to mamy fajnie. Ojej, 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 za dużo spajków wrzuciłem, stop, stop, stop. Wrzuciłem za dużo spajków, kochani. Widzieliście? To jest niestety to, że budowanie w takich miejscach nie jest zbyt dobre, bo można mieć zonka. Dobra, więc tak, ten blok, zaraz wam powiem, jak się nazywa. Shape. To była ta drabina chyba. Scaffolding ladder. To było to, słuchajcie. Tak, to było to. I teraz weźmy sobie Advanced. No, załóżmy, że chcemy coś takiego. O tak. Tak mi pasuje, nie? No i to jest ok, nie? Tak, i nawet jest mniej klaustrofobicznie, ponieważ mamy trochę jakby więcej miejsca tutaj, nie? I tu można kapiszony im zdejmować będzie. W ten sposób, dobra? Więc tak, zróbmy tak. Jeszcze raz, ostatni test. Przewidźmy sobie, słuchajcie, na hordę dnia 14. Ok, zobaczmy, jak ten dzień 14 nam pójdzie. Aż jestem ciekawy. Zobaczymy, bo 14 dnia już może być gorzej. On tam później dobudowywał rzeczywiście jakieś rzeczy. Aż biegną, ty. One atakują jego. One w ogóle nawet się nami nie interesują. Ponieważ dlaczego? Ponieważ nie ma do nas bezpośredniego dojścia, nie ma tej ścieżki zdrowia, bo gdybyśmy dobudowali jakąś tam ewentualnie ścieżkę, to byłoby inaczej, tylko trzeba byłoby pokombinować, żeby to się nie zawalało, nie? No bo tak jak widzicie, to jest już na włosku, więc jak za dużo rzeczy byśmy dołożyli, no to mogłoby gdzieś tam runąć, nie? Patrz, zobacz, co się dzieje. No, jeden dotarł tutaj. Także czy da się uciec przed hordą? Chyba się da, słuchajcie. Chyba się da uciec przed hordą. Tak jak widzicie, no nie jest to uciekanie przed hordą. Nawet powiedziałbym, że to jest, kurczę, lepsza opcja niż na Robercika, nie? To może być lepsza opcja niż na Robercika. I bardzo tania w budowie, no bo jednak zrobienie tego, no to trochę tego cobblestone'a, tak? Trochę tego bruku potrzeba. I tak naprawdę żyjemy. One się w ogóle nie interesują.
One się tutaj piętrzą i nawalają, ale to jest wszystko. Ty, no relaks, nie? Zaraz sobie papierosek. Stary. Przyjemnie. Muszę napisać temu koszy z Pancake. Słuchajcie, zostawię w ogóle link do jego na kanał w tym. Zostawię link do niego na kanał w opisie, nie? Żebyście sobie mogli sprawdzić, bo on tam później pokazywał naprawdę wymyślne bazy zrobione z tym designem, tylko po prostu inne opcje, tak? Z jakimś tam korytarzykiem, z czymś tam, ale tak naprawdę nie wiem, czy jest sens w ogóle cokolwiek innego kombinować, skoro zobacz, co się dzieje. One za dużo nic nie zrobią. Możemy dokończyć jeszcze, doczekać do końca hordy. Zobaczymy, czy rzeczywiście przeżyjemy, czy one coś będą kombinowały, ale no kurde, nie widzę, żeby coś... Nie widzę, żeby coś kombinowały. No one wszystkie lecą normalnie tutaj, no nawalają do niego, bo one myślą, że jak tu wejdą, to one do mnie się dostaną tutaj, no. To jest ich w tym momencie myślenie. Także ich AI w ogóle głupieje. Nie wiem, czy te ptaki się by pojawiły, nawet jeżeli, no to tak jak pokazałem tutaj, zamiast robienia normalnego dachu, tak jak u niego na filmie, to można zrobić coś takiego, nie? Zamykamy się w takiej puszce, słuchajcie, i sobie żyjemy, nie? Nawet jakby one tutaj skubnęły kilka razy, wątpię, żeby skubnęły, bo to jest dosyć wysoko. Raczej nie skubną. O, coś się tutaj kombinują, ale w ogóle się nie interesują nami, tylko interesują się bazą w ogóle tradera. I to jest trader gen. Nie do wiary w ogóle. Jestem w ciężkim szoku w tym momencie. Nudna taka horda, no ale wiecie, nie? Możecie sobie na przykład, nie wiem, coś pokraftować, coś porobić, nie wiem, przeczekać, nie wiem, pójść na piwo z kolegami i wrócić na przykład za pół godziny i akurat zdążycie wypić 2 piwka i słuchajcie, będzie po hordzie, nie? I tyle. I tylko rano, tak, wszystkie zombie trzeba będzie rozwalić. No faktem, że się nie polewelujecie, nie? No bo wiadomo. Taka horda to jest troszkę oszukiwanie, tak? To jest troszeczkę ser. Zrobienie troszeczkę sera. Ale no, chcieliście ser. Tutaj Xavery Good chciał ser, no to Xavery nie ma problemu, Emmentaler leci do ciebie. Człowieku, sypie ci człowieku parmezanem. Także słuchajcie, tak to wygląda. Dobra, to wydaje mi się, że to chyba wszystko będzie na ten test. Nie wiem, kurczę, czekamy do końca hordy strasznie długo jeszcze, żeby doczekać do końca tej hordy. Ja po prostu może najwyżej przewinę. Zrobię tak, nagram to i wrzucisz to na przyspieszenie, Kamil. Niech oni zobaczą, czy coś tu się w ogóle wydarzy i zobaczymy rano, czy coś się wydarzyło z tą hordą. No i kochani, dojechaliśmy do rana tego odcinka. No i nic, damy im chwilę, niech oni jeszcze chwilę raz tutaj posiedzą, zobaczymy, co oni będą robili. Czy oni coś tutaj będą próbowali robić? Tym razem trochę bardziej się zainteresowali, no ale niestety nic za dużo nie zrobią. Nawalają w bazę do niego i nawet przeskakują do niego. Zobacz, jedna w ogóle wariatka wskoczyła, zobacz, do niego. Rozumiesz? Także to tyle, co zrobią ewentualnie. Tu nic na razie nie jest, zobaczcie, nawet w najmniejszym stopniu uderzone. No i sobie skaczą, no i tyle, nie? Nic więcej nie zrobią. Jakby coś, to ja jestem. Tutaj widać mnie. Tak, oni przeskakują dosłownie do niego. Już drugi wskoczył do niego. Trzeci wskoczył do niego. Już biegają zombie u niego, u tradera. No i to tyle. To tyle, jeśli chodzi o te hordy. Tak to będzie wyglądało, słuchajcie. Mało się dzieje, tak jak widać. No później na pewno jak są już plujący zombie, no to pewnie trzeba będzie naprawiać, tak, tą bazę, jakoś tutaj kombinować, ale już będzie inaczej, tak, i tu będzie można, nie wiem, rzeczywiście tą ścieżkę jakąś dorobić, ale kto by chciał taką hordę robić, nie? Wiecie, o co chodzi? To jest tylko w odpowiedzi na słuchajcie, właśnie zapytanie i komentarz tutaj tego subskrybenta i to jest tyle, nie? Żeby tylko udowodnić, że jest możliwość, coś można zrobić, tak? Ale nie jest to do końca, że my możemy się schować u tradera. Zombie mogą sobie u niego biegać, on ich nie wyrzuci. Tak działa tutaj cała ta gra, że my jako gracz nie możemy, ale NPC-ty mogą sobie siedzieć, nie? U niego w bazie, zobacz, ten tutaj, kurde, przez radio zaraz będzie tutaj wzywać chłopaków, nie? Wpadajcie na hordę! Zobacz, co się dzieje. No, już kolejna zaraz wejdzie. No, już kolejna weszła do niego, do bazy.
Jest elegancko. Ten tutaj sobie skacze. Ten za dużo nic nie robi. Dostał z gwoździa. Tak, no. No i wszyscy sobie ładnie skaczą, nie? Tak, oni w pewnym momencie może zaczną rzeczywiście coś tutaj, uderzać, tak? Coś tu próbować zaczną, ale nie za bardzo. Na razie żadnych uderzeń nie widzę. Ale gdybyśmy tak po cichutku siedzieli, to myślę, że byłoby trochę inaczej też, nie? Jakbym za dużo nic nie robił. No na razie nic nie uderzają, nic nie robią. I tak to wygląda, słuchajcie. Horda, co nie? Ten to w ogóle zgłupiał. Nie wie, co ma robić. Widzicie, one się troszeczkę budzą, jak dostanie jeden w czerep, nie? To one troszeczkę jakby zaczynają coś robić. No ale za dużo nie zrobią, nie? W siebie uderzały, bo słyszałem. To jest wszystko. A tutaj nawet minimalnie podłogę nam zepsuli. Widzicie? I tutaj minimalnie podłogę nam zepsuli. Mici pici dosłownie, nie? No ale to... No i tak to wygląda. To jest dzień 14, tak? Horda. No i wiadomo, później dzień 21, pewnie więcej jeszcze będzie tych zombosów i tak dalej, i tak dalej. Później w pewnym momencie zacznie być niebezpiecznie, tak? Bo jak mówię, jak zaczną pluć swoim kwasem i tak dalej, no to będzie już słabo. Więc tak to wygląda. Ale da się uciec przed hordą? Da się uciec przed hordą w Alfie 21. Kochani, wobec tego wydaje mi się, że to będzie wszystko na ten film. Dzięki za sprawdzenie tego materiału do końca. Jeżeli się podobał, to zostawcie coś po sobie. Łapenstein, taktyczny komentarz. Jak macie jakieś pytania, to też możecie zadawać właśnie w komentarzach. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwonkiem, a my widzimy się już w kolejnych materiałach. Siemandero!